witamy Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Witamy. Witam Cię, Arturze. Troszeczkę w innych okolicznościach tu razem. W innych okolicznościach, nie na polu, Nie na polu, nie z kombajnem, nie z kombajnem, nie testy, i nie też na dziale części, stricte na dziale chociaż części. wiąże się to z częściami bardzo I mocno. to bezpośrednio. Tak. Wiele z Was pytało, co z częściami do kombajnów. Kombajny się już pojawiły, kombajny koszą, kombajny są w fazie testów. I to intensywnych, dodajmy. Intensywnych, no pogoda, odpukać, okienko się zrobiło, pola trochę przesychają, będziemy ruszać dalej. Natomiast wielu pytało, co z częściami, czy te części No właśnie, są, bo czy jak będzie się- z nimi Jak problem. się coś zepsuje, no bo te kombajny tak naprawdę to tutaj w Europie, a w szczególności w Polsce, to nowość. To jest nowość. Ale nie w ogóle konstrukcyjnie Nie, nowość. konstrukcyjnie to nie jest nowość, natomiast u nas jest to nowość i słuszna uwaga z Waszej strony była taka, że przecież w żniwa jak coś się zepsuje, to czekać nie można. A jeszcze w No takie nie. żniwa jak w tym roku to już w ogóle nie można czekać. No nie, bo w ciągnikach, jeśli występuje awaria, to też jest nerwowa i też te części są potrzebne na wczoraj, na już. Ale jeśli chodzi o maszyny żniwne, tym bardziej o kombajny, no to nie ma To o na czym... przedwczoraj wręcz jest Dokładnie. potrzebne. To Nie musi ma- jeździć, to Dokładnie. musi jeździć, to musi pracować. No nie- tak. Każdy kolejny dzień, każda kolejna doba, gdzie plony zostają na polu w tak niepewnej pogodzie jak w tym roku, to jest problem, to może być strata finansowa. No nie ma takiej możliwości, żeby części nie było na miejscu, to raz, do takich maszyn jak kombajny, a zwłaszcza gdy są to kombajny no, importowane I nowe. z dalekich krajów. Jako nowość. I jako nowość, i jako nowe, rzecz jasna. Dlatego my jako dział części zamiennych, my jako firma Korbanek, jako firma odpowiedzialna za wprowadzenie tych kombajnów na rynek polski, już w momencie, kiedy wiedzieliśmy, że to jest zaklepane, to będzie płynąć do Że naszego ten kraju, temat będzie realizowany, Tak. kontynuowany, ten projekt. usiedliśmy wspólnie z naszymi znajomymi z Chin, przedstawicielami fabryki, dostaliśmy listę części wspólnie z naszym serwisem, czyli Czyli tak pierwotnie zaczęło się jakby od takiego niezbędnika. zawsze jest niezbędnik, ale ten niezbędnik w naszym przypadku bardzo mocno opiera się, jego fundamenty bazują na wiedzy i doświadczeniu ludzi, którzy od wielu lat, od dziesięcioleci wręcz, mają doświadczenie z maszynami żniwnymi i oni też mocno nam podpowiedzieli to, które z części mogą ulec zużyciu, które części są narażone trochę zużyciu bardziej. albo uszkodzeniu na Tak, pierwszy ten i rzut. które części musimy w tym pierwszym rzucie już mieć, po to, żebyśmy mogli przygotować testy, po to, żebyśmy mogli przeprowadzić te testy i po to, żebyśmy mogli bardzo mocno przygotować się już do takiego regularnego zamawiania części zamiennych z fabryki Weichai Lovol z Chin. I to, co widzieliście na dzisiejszym naszym spotkaniu na żywo, na live'ie, że już kontenery docierają i w nich między innymi części i to się pokryło. Te części są. Te tak. części są. Może zajrzyjmy. Zajrzyjmy do środka. Zajrzymy, bo już trochę ich tu wypadło. Trochę ich wypadło. Ale to, co podkreślamy od dawien dawna, Optymalizacja kosztów. kosztów, optymalizacja kosztów wszystkich, ale przede wszystkim tych transportowych, Artur. Tych transportowych. To nie jest nic nowego, to nie jest niespotykanego. To są rzeczy, które normalnie w takich firmach jak nasza, w takich firmach, które importują towary z Chin, maszyny rolnicze, części, normalnie się odbywa. My to już praktykujemy od wielu lat. Są to, że tak powiem, te drogi, te procesy mocno zazębiające się ze sobą. Tak jak mówimy, dział maszyn, dział serwisu, dział części, przede wszystkim dział maszyn, dział części. One się bardzo tam gdzieś zazębiają i wręcz na wskroś przechodzą. I pod tym kątem tak samo jest w kwestiach transportu. Łączymy transporty. Wiedząc, że będą płynęły do nas ciągniki, a to się pięknie pokryło z tym terminem, w którym dopływały do nas kombajny, mogliśmy wspólnie z naszymi chińskimi kolegami, koleżankami podjąć decyzję, że takie części, które są dla nas istotne, na ten pierwszy rzut na pewno, mogły popłynąć razem z ciągnikami w kontenerach, co w tym momencie obniża bardzo mocno koszty Dokładnie. transportu. No i jest przede wszystkim to na czas. To jest na czas. Idealnie się wstrzeliliśmy, bo te kombajny są, już pracują, pierwsze testy w polu już są i zaraz po nich tak naprawdę z marszu dopłynęły do nas. Tylko się tak drapie po głowie, bo na razie, póki co,
nic się nie chce zepsuć. w tych Nic się nie kombajnach. chce zepsuć, to nie znaczy, Oczywiście że coś się nie zepsuje. odpukać niemalowane, rzecz jasna. Nic się nie urwało, Nic nie się nie odpadło, urwało. nic się nie zużyło jeszcze, wbrew, Odpukać w blachę kontenera, nic tak, się nie stało. wbrew temu, co się mówi, że są to produkty miękkie, nie do końca sprawdzone. Nie, słuchaj, to tak nie działa. Ja zawsze będę wodził założenia w życiu codziennym, jeżeli wiedziałbym, że się przewrócę, to bym się położył, tak? Wiedząc, że mam kombajny, akurat nie będę się kładł, ale z wyprzedzeniem zamówię te części eksploatacyjne, które wiem, tak jak powiedziałem przed chwilą, także z wiedzy serwisu, Na bazie doświadczenia. one się mogą zużyć, tak? Czy bagnet uderzy gdzieś w kamień na polu? To się No może może. zdarzyć, te bagnety muszą być, tak? Różnego rodzaju rzeczy, które zużywają się, jak paski potrafią się z różnego powodu zerwać, łańcuchy, tak? To musi być. My oczywiście Koła pasowe ewentualnie. tak, my już je tego- mamy, my już te części mamy. Dzisiaj będziemy od razu przerzucać do naszego magazynu. No Będziemy widzę, jakieś tu podajniki Tak, już wjechały, coś, to też co jest narażone na przykład, koła, klepisko mamy tutaj, też klepisko, jest. tak? To też może się coś tam ale tak, odpukać pokażmy. dalej. Tak, faktycznie jest klepisko. Ciekawe, czy to jest standardowe, czy to już jest kukurydziane, to zobaczymy, to sprawdzimy. Widzę jakieś małe kartoniki, elementy, pewnie łożyska jakieś. Tak jest. Ale tutaj widzę słusznie zamówione, bo wiemy, że w tą gardziel nie tylko to, co powinno oczywiście, że wpadać zboże, łan zboża, ale niejednokrotnie tam jakiś kamień, jakieś... Potrafi się znaleźć, niestety. Albo nieżyczliwy sąsiad coś podrzuci. Oczywiście nie Też życzmy się tego, zdarzało. ale też się zdarza. Natomiast przez takie niespodzianki może się wydarzyć coś, czego byśmy I nie my musimy chcieli. być na to przygotowani. Dokładnie, bo wiadomo, coś się uszkodzi i pewne uszkodzenia można naprawić, ale wiesz doskonale, że nie zawsze tak jest. Pewne elementy ulegają takiemu uszkodzeniu, że trzeba je wymienić. No Ale i my jeszcze robimy jedną rzecz. O tym dzisiaj wspomnieliśmy podczas transmisji na żywo. Te części, które, tak jak powiedziałem przed chwilą, one za chwilę znajdą się na magazynie. Tam sztab ludzi jest przygotowany już do tego, żeby je rozpakować, sprawdzić, przyjąć na stan magazynowy, ale kolejne osoby przygotowane są do tego, żeby porównywać te części z częściami zamiennymi dostępnymi na rynku polskim. My mamy pewną wiedzę, wiemy jak to wygląda, wiemy co powinno być zamiennikiem 1:1, natomiast my musimy to zweryfikować, sprawdzić, żeby mieć te 100% pewności. Czyli już z automatu takie dogłębne prace są na ten moment na poszukiwaniu alternatyw. One są i będą. Też o tym wspominaliśmy, że przecież łożysko to nie jest element, który wymyślono wczoraj, tylko to jest element, który funkcjonuje na rynku już i może nawet jeszcze trochę. I nie tylko jest używany w maszynach chińskich i tylko tego chińskiego producenta. Dokładnie tak, więc my wiemy, że koncern Weichai-Lowell, który tych kombajnów już naprawdę sporo wyprodukował, one już na świecie pracują, u nas dopiero zaczynają swoją pracę. Przygodę, na można pewno nie powiedzieć. wymyślał prochu na nowo, tylko gdzieś wykorzystał elementy, które już funkcjonują na rynku i my po prostu musimy sprawdzić, porównać, mieć 100% pewności, że takie łożysko spokojnie zastąpi to oryginalne, które przyjechało do nas z Chin. Mamy alternatywę, wiemy jak dalej posługiwać się tymi zamiennikami, wiemy co możemy klientowi zaoferować i klient też nabiera trochę więcej pewności i tego swojego bezpieczeństwa, że niezależnie od wszystkiego te części zamienne będą dostępne. Będą dostępne i będzie się mógł w nie zaopatrzyć, ale przede wszystkim zaopatrzyć na czas. Na bo czas, to tak to jest mocno istotna sprawa. Tych części przyjechało tutaj sporo. Tak To jest naprawdę. część, bo za chwilę dojedzie jeszcze jeden kontener i w tym kolejnym kontenerze będzie kolejna partia części, także Widzę tu trochę koła, tego jest. Tu koła pasowe, różne rzeczy tutaj. Tak, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której chcę powiedzieć. No umówmy się, już takie bardziej gabarytowe, ciężkie części zamienne, ciężkie podzespoły, I które gabarytowo funkcjonują, duże. tego nie opłaca się dostarczać samolotem. To musi przypłynąć w kontenerze. Te koszty w kontenerze zdecydowanie No są bo niższe. te dwie rzeczy, że pozwolę sobie wtrącić, gabaryt i waga części. I to wpłynie na cenę, więc Także reasumując, części Są. będą docierały, są. Mówmy, że są. Są i będą docierały w kolejnych dostawach w różnoraki sposób, tak jak mówiliśmy, i z ciągnikami, i z kombajnami, i tak naprawdę indywidualnie. jako osobne kontenery z jako częściami, osobne czy to kontenery. tylko do kombajnów, czy do ciągników, bądź czy i do też kombajnów, i w do sposób, ciągników. w sposób łączony. Także nie bójcie się tego, części zamienne do kombajnów są, tak samo jak są do ciągników, a my dbamy o to, żeby wszystko było na czas. Trzymajcie się. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale.
Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.